Witaj! Jeżeli interesuje Cię, jak zrobić ogrodzenie panelowe 3D, to dobrze trafiłeś. W tym filmie chciałbym pokazać Ci poszczególne etapy prac, tak abyś dowiedział się jak najwięcej technicznych informacji i przy użyciu odpowiednich narzędzi oraz trochę cierpliwości mógł wykonać takie ogrodzenie samodzielnie. Zapraszam do oglądania i zachęcam Cię do subskrypcji mojego kanału. Przed przystąpieniem do prac powinniśmy w pierwszej kolejności zacząć od przygotowania terenu. Ja w przypadku wykonywania tego ogrodzenia zacząłem od skoszenia trawników, od rozciągnięcia żyłki w miejscach, gdzie będzie przebiegało nasze ogrodzenie i obsadzenia skrajnych słupków. Przy ich obsadzaniu powinniśmy upewnić się, że stoją one na granicy naszej działki. Jeśli takiej pewności nie mamy, powinniśmy skorzystać z usług geodety, który wytyczy nam dokładnie, w którym miejscu znajduje się granica naszej działki. Do obsadzenia słupków powinniśmy użyć bardzo gęstego betonu. Dzięki temu nasze słupki będziemy mogli łatwo ustawić, a beton bardzo szybko zwiąże, dzięki czemu w krótkim czasie będziemy mogli przystąpić do dalszych prac. Do wykonywania tworów powinniśmy użyć otwornicy lub szpadla. Ja tutaj w tym przypadku głównie starałem się wywiercić otwory otwornicą, ale ze względu na dużą ilość korzeni niestety część musiałem wykopać ręcznie. Podczas obsadzania słupków powinniśmy zwrócić uwagę, z której strony znajduje się na nich spaw. Aby ogrodzenie wyglądało ładnie, powinniśmy wszystkie słupki obsadzać w taki sposób, aby spaw był z jednej strony. Gdy już oba skrajne słupki mamy obsadzone, za pomocą długiej miarki powinniśmy zmierzyć odległość, która znajduje się między nimi. W moim przypadku wyszło to 31 metrów i 35 cm. Co w efekcie poprzez podzielenie na 257, czyli 253 plus 4 cm słupka, daje mi 12 przęseł i mały kawałek. I skąd wzięła się wartość 253? Otóż wymiar ten to standardowa długość przęsła plus po 1,5 cm zapasu z każdej strony. I żeby podczas obsadzenia słupków odległość była zachowana, ja do tego celu przygotowałem sobie deskę właśnie o takiej długości jak 253 i myślę, że właśnie taka odległość jest najbardziej optymalna. Jeśli chcemy uniknąć sytuacji, w której na samym końcu ogrodzenia będziemy mieć mały skrawek, możemy, tak jak ja, rozbić ten mały skrawek na dwa przęsła, początkowe i końcowe. I w tym właśnie przypadku ja zacząłem od 170, potem 253 praktycznie do samego końca i na samym końcu ostatni znowu 170 cm przerwy. Warto również zwrócić uwagę na ich długość oraz na głębokość i szerokość otworu. Obsadzany słupek powinien być dłuższy o około 40-50 cm od wysokości całego systemu. I w tym przypadku ja mam wysokość panelu 173 i podmurówkę 30 cm, co daje nam 203 cm, a słupki mam aż 260 cm po to, by ogrodzenie stało stabilnie. Na koniec, gdy wszystkie słupki mamy już ustawione, najlepiej skontrolować ich pion. Następnego dnia, gdy beton już zwiąże, możemy przystąpić do montażu całego systemu. Ja do tego celu użyję ceowników, które montuje się bezpośrednio do słupków, a nie łączników betonowych. Według mnie ceowniki wyglądają dużo lepiej, bardziej nowocześnie. Montuje się je za pomocą samowiertów z sześciokątnym łbem. Śruby powinny być ze stali nierdzewnej, najlepiej wkręcane przy pomocy wkrętarki. Montaż jest bardzo prosty. Jeżeli słupki mamy wypoziomowane w jednej wysokości, wystarczy odmierzyć od góry wysokość, jaką będziemy mieć panel i przykręcić śrubami nasz ceownik.
przystąpić do obsadzenia podmurówki. Podczas jej wkładania należy zwrócić uwagę, aby nie porysować słupków. Do tego celu najlepiej użyć jakiejś osłony w postaci np. plastikowej butelki. Nakładając ją na słupek, będziemy mieć pewność, że go nie zarysujemy. Pierwszą i ostatnią podmurówkę docinamy na wymiar, zostawiając o 1,5 cm luzu z każdej strony. Gdy już całą podmurówkę mamy osadzoną, możemy przystąpić do montażu paneli, zaczynając od docinki. Docinkę najlepiej zrobić za pomocą szlifierki kątowej z bardzo cieniutką tarczą do cięcia metalu. Do montażu paneli używamy łączników pośrednich, początkowych lub narożnych, w zależności od tego, w jaki sposób prowadzone jest nasze ogrodzenie. Warto również zwrócić uwagę na to, aby książeczki, czyli plastikowe podkładki, które stosowane są w łącznikach, były dostosowane do grubości drutu panela. Zbyt duże otwory w książeczkach mogą przyczynić się do tego, że nasze panele nie będą dobrze zamontowane, natomiast zbyt małe mogą doprowadzić do tego, że popękają podczas dokręcenia. Jeżeli podobał Ci się ten film, zachęcam do subskrypcji mojego kanału oraz pozostawienia łapki w górę. Zachęcam Cię również do obejrzenia innych moich filmów.